Witamy po raz kolejny na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj naszymi gośćmi będzie para Polaków z Kanady, którzy na samym początku lat 80. wyjechali z Polski, spędzili większość życia w Kanadzie i w momencie, jak przeszli na emeryturę, to stwierdzili, a nie, teraz jednak szukamy czegoś ciepłego, jakieś fajne miejsce w lepszym klimacie. I dlatego wylądowali w Panamie. Ale wtedy, jak przenosili się do Panamy, nie było za bardzo jeszcze dużej alternatywy, ponieważ bardzo mało było takich osiedli, gdzie były tylko same konda, ale mają też taką ciekawą historię właśnie z tym związaną, jak tutaj buduje się dom, jak tutaj wybiera się dom, w których okolicach, jakie są plusy, jakie minusy. No to zaczynamy. Norbert, Iwona, witamy na kanale. Witamy. Witamy Marek, witamy. I takie podstawowe pytanie, ile macie lat i skąd jesteście z Polski? Takie trochę niedyskretne pytanie, ale ci odpowiemy. Ja mam tu w listopadzie będę miał 72, za żonę nie odpowiadam. To żona, 39 i odmawiam ruszania się stamtąd. nie. No ale możecie podać, skąd jesteście z Polski? Żona jest z Gdańska, ja jestem wmieszkany do Gdańska, jestem z Poznańskiego, ale studia kończyłem w Gdańsku i żeśmy z Gdańska wyjechali przez Austrię do Kanady. Takie były. Ale wyjechaliście w którym roku? O, to już było kupa lat temu. W 1981 roku, 18 sierpnia dokładnie, przez Austrię. W Austrii byliśmy przez 3 miesiące, skąd rząd kanadyjski nas sponsorował i na dzień moich urodzin, czyli żeśmy przyjechali do Kanady na 12 listopada 1981 roku. Miejscem docelowym był London, Ontario. Tam żeśmy mieszkali przez 2 lata, później żeśmy się przenieśli do Brampton, gdzie żona pracowała w znanej firmie informatycznej. Tutaj w Kanadzie już jej teraz nie ma. To był Northern Telecom wtedy, później się nazywał Nortel. Tak mniej więcej to są takie początki jak naszego, jakby powiedzieć tutaj, kariery kanadyjskiej. Ja. I w sumie cały czas byliście i jesteście w Kanadzie, prawda? O ja, jesteśmy już 42 lata. Już kupę czasu. W Panamie mamy drugą nogę, jesteśmy przez pół roku od 18. No, w 2010 kupiliśmy ten dom, a żeśmy zaczęli go używać tak naprawdę od 2018. Ale skąd wam w ogóle przyszedł do głowy pomysł z Panamą? Przecież był Meksyk, można było na Florydę, takie bardziej tradycyjne miejsca, ale nie takie bardzo egzotyczne jak na przykład Panama. Dlaczego wam wyszła Panama? No to tak przypadkowo. No myśmy zaczęli od Florydy i zaczęliśmy, takie były plany, ale ze względu na to, że tam mają huragany, wysokie podatki, to żeśmy to odłożyli i przypadkowo pojechaliśmy na wakacje w listopadzie, gdzie było dużo huraganów, a tam nie było żadnych huraganów, więc tam żeśmy pojechali i 2009. w 2009 Tak. i się okazało, że akurat tam spotkaliśmy osobę też z Brampton, która już kupiła dom i coś tam jeszcze sprawdzała. W każdym razie nawiązaliśmy kontakt i znaleźliśmy jak to zamknięte osiedle, gated community, gdzie budowali domy, po prostu wybieraliśmy modele i tak dalej. Tak żeśmy tam trafili przypadkowo. No, to był całkiem przypadek. Ja później sam poleciałem w listopadzie 2009, żeby dokładnie się przyjrzeć temu. Budowniczy to była Lucrecia Escalona del Corro, takie całe na im. Ona akurat tym się zajmowała i zawiozła mnie w tym miejsce, gdzie właśnie to osiedle się budowało i od tego zaczęła się cała rozmowa. Myśmy później wybrali model. Ona na tyle była uprzejma, że pozwoliła na zmiany. Myśmy pewne zmiany chcieli, jeśli chodzi o dom, o wyposażenie. Ona na to poszła, tak żeśmy w sumie dostali dom tak, jakśmy chcieli. To w sumie nie było to custom built homes, ale to był ale to, cośmy zrobili, to był prawie taki, można powiedzieć, budowany na nasze żądanie. Oczywiście za ekstra pieniądze, ale zrobiła w ten sposób, że my jesteśmy w sumie zadowoleni z tego miejsca.
Ja tutaj może przerwę wam na moment i słuchaczom wytłumaczę, na czym polega właśnie ta różnica związana z pogodą i z huraganami, bo akurat wspomnieliście o czymś takim bardzo ważnym, jak robiliśmy też pracę domową, przez coś takiego przechodziliśmy i to właściwie powtarza się przy prawie każdej parze obcokrajowców, jaką tutaj spotykamy nową. No to wszyscy dokładnie to samo potwierdzają, że jak szukali czegoś takiego, żeby było ciepło, więc wiadomo, to mniej więcej strefa taka od równika na północ i jeszcze fajnie jakby to były Karaiby, gdzieś właśnie ten obszar, no to tam jest bardzo dużo niestety huraganów. Jest tak, że na ogół się mówi, że ale to huragany to przychodzi tam raz do roku, popada więcej. No czasami jest tak, faktycznie, aż raz na kilka lat przychodzi taki huragan, że wam zmiecie to wszystko, co wy tam macie. I akurat mieliśmy taki przypadek, że nasz sąsiad, ja już to mówiłem w jednym z odcinków, mieliśmy takiego sąsiada, który mieszkał na Kajmanach, oni się ze Stanów przenieśli i właśnie też z takiego podejścia, że ale to huragan, ile to huraganów przechodzi tam, bardzo dużo. No aż w końcu po jakichś chyba 7 latach przyszedł ten jeden i zmiótł im cały ich ten dom. I nawet potem się pytam, no dobrze, no to w takim razie chyba ubezpieczenia nie mieliście, no to przejechaliście się na tym, no bo musieliście sobie odbudować i zapłacić. Ja mówię, nie, ubezpieczenie mieliśmy. Tylko potem trwa 2 lata, żeby sobie ten dom odbudować, a tych okresów 2-letnich aż tyle w życiu nie mamy i szkoda nam. Stąd też stwierdziliśmy, rezygnujemy z Karaibów, przenosimy się akurat do Panamy. Stąd też to akurat było dobre. I wyście wylądowali w takim miejscu Anton. Anton jest od nas bardzo blisko, jest to dosłownie tak pół godziny drogi. Myśmy nawet nie wiedzieli, że tam jest w ogóle community, tylko akurat was spotkaliśmy całkiem przypadkowo i wy mówicie, mieszkamy w community w Anton. W jakiej? Przecież tam nie ma, a się okazuje, że jest. Jak to wygląda ta wasza community? No to community, gdzie my mieszkamy, to się nazywa, formalna nazwa jest Las Villas, to jest część El Mirador. To, co właściwie tam są 3 fazy, co są zbudowane, 4. się buduje teraz i to ta sama budownicza, to właśnie, my jesteśmy w fazie 2, to jest gated, pierwsza faza nie była gated, tam nawet jacyś Polacy tam podobno są, ona sama o tym mówiła. Ale duża jest ta gated community? No, nasza gated jest 77 domów jest zarejestrowanych. U niej jest mała, dlatego że to się nazywa 77, ale część domów to ludzie kupili i przyjeżdżają raz na 3 lata albo więcej. Jest część, część lokalnych Panameńczyków, głównie jest dużo Kanadyjczyków i Amerykanów, kilku Francuzów, byli z Anglii. Ale ta miejscowość Anton, w której wasza community jest, to Anton jest duże? Od 15 do 20 tysięcy, powiedzmy, coś to się waha w tych ale rozciągnięte wzdłuż jest dosyć rozciągnięte wzdłuż tej głównej autostrady numer 1, co się nazywa te Interamericana. To ta autostrada, która leci od Alaski do Patagonii, to wy akurat mieszkacie od ziemi ognistej aż do Alaski. Ale dokładnie w którym miejscu jest ten Anton? No to Anton jest akurat w tym najbardziej takim najlepszym miejscu, jeśli chodzi o Panamę, bo w bliskości tych pięknych plaż i pogodowo to jest znane jako te Arco Seco, czyli ten Dry Valley albo sucha dolina, gdzie nawet w okresie, kiedy są tak zwane pora deszczowa, jest dużo mniej deszczów niż w innych częściach Panamy, szczególnie w porównaniu do Panama City, gdzie potrafi padać cały czas i to nawet w okresie suchym, kiedy nie powinno. Nie? Także to jest duży plus. Plaże są piękne i dlatego był wybór tych wszystkich właśnie hiszpańskich kompanii, co głównie one to budowały te resorts. Oni od razu wyczuli, że ten klimat miejscowy i plaże to jest gwarantowany sukces, jeśli chodzi o turystykę. No i wygrali na tym, bo ludzie tam przyjeżdżają tysiące. No. To jest też, to są rzeczy do zarekomendowania 100%. Plaże i właśnie górki z tymi rzekami. Panama ma jedną z największych ilość rzek, jeśli być nie tylko ptaków, ale i rzeczek. Potoków to jest masa. Podobno co parę kilometrów jest jakiś potok. To wszystko właśnie z Kordylierów spływa w kierunku głównie do Pacyfiku, a po drugiej stronie do Atlantyku. Prawda?
No ja właśnie słyszałem, że podobno pana mama nawet jakiś kanał, gdzieś się tam mi obiło uszy, O. ale jest tak, że dla tych może osób, które są po raz pierwszy na tym kanale, no to wytłumaczę, na czym to polega, jak są zainteresowane Panamą. Właśnie to Arco Seco, o którym wspominał Norbert, to polega na tym, że gdzieś tak 1,5 godziny jazdy samochodem od Panama City, które jest zdecydowanie największym miastem w kraju, zaczynają się plaże, które ciągną się tak pół godziny, można jechać kolejne, czy nawet do godziny i tam akurat jest taki zupełnie inny klimat. Jest tak, że temperatura jest od 26 do 32 stopni przez cały rok. Rzadko kiedy jest mniej i rzadko kiedy jest więcej. Stąd też akurat jest taki bardzo ciekawy mikroklimat, kiedy na przykład no, niesamowite upały są po stronie Karaibów, no to tutaj jest jeszcze bardzo, bardzo możliwe do wytrzymania. Akurat kiedy na przykład może w rejonie Boquete, wysoko w górach, temperatura może spadać do 14 czy 12 stopni, tutaj 26 jest to minimum. Stąd też tutaj ta temperatura utrzymuje się przez cały rok i zawsze można się kąpać. I to właśnie miejsce odkryli Panamczycy, którzy stwierdzili, że tak jak wspomniałeś Norbert, my tutaj akurat będziemy budowali te nasze domy wczasowe i tutaj będziemy wyjeżdżali. Akurat kiedyś to być może nie było 1,5 godziny jazdy, tylko może było 4 godziny jazdy, ale i tak warto dla nich się wyrwać z Panama City na weekend. I to jest jeszcze takie ciekawe, ponieważ w większości tutaj communities, one są na samej plaży, one są bliżej Coronado. Co wy tam robicie? Co innego jak się mieszka na plaży, co innego jak się mieszka w pewnej odległości od plaży. Jak wygląda wasz dzień dla przykładu? No tak od rana To zależy prawie jak to. można powiedzieć tak jak i w Kanadzie. Jak jest normalne życie, to nie jest, że codziennie jesteśmy na plaży. Mamy zajęcia, mamy jakieś wyprawy do sklepów, to tamto. Z grupą w naszej, jest dość taka rozległa grupa, raz na tydzień cała grupa jedziemy na plażę i spędzamy tam, jest gdzieś około 20 osób. Też organizujemy wycieczki do wodospadów, do jakichś w ogóle punktów zainteresowania. Co chwilę ktoś przyjeżdża, nawet właśnie do tych innych mieszkańców w Las Villas, wobec czego cała grupa jeździ. Także, że to nie jest, że codziennie jesteśmy na plaży, ale do plaży mamy około 10 minut. Więc to nie jest problem, że czasami to jeździmy codziennie albo co drugi dzień, jedziemy na plażę, pływamy z godzinę, wracamy po drodze, wiesz, zakupy czy coś. Ja chciałam jeszcze dodać, że Anton jest blisko właśnie tych wszystkich resorts, to jest ciąg najładniejszych plaż. I dodatkowo teraz mamy i tych resorts Decameron albo Playa Blanca, albo La Ventura. Także jeszcze dodatkowo zbudowali nam w Rio Hato czy Farallon lotnisko. Także mamy 15 minut od naszego domu, mamy lotnisko, które łączy się z Toronto i z Montrealem. To nie są regularne linie lotnicze, to są tak zwane charter airlines, ale cały sezon obsługują od listopada do maja. I zapytam się jeszcze o taką rzecz. Czy widzicie na przykład taką różnicę, jaką myśmy zauważyli i to kilka osób potwierdziło, że mieszkając akurat w Stanach czy w Kanadzie, to są takie inne stosunki między wami a waszymi sąsiadami, takimi, nie wiem, 2 domy, 3 domy dalej, niż na przykład tutaj, jak mieszkacie w community w Panamie. Czy to jest dokładnie to samo, czy jednak różnica jest jakaś? Jest różnica, dlatego że tutaj to jest więcej hello, how are you i tak dalej i na tym się kończy. Może jak wnuki przyjdą, dzieci się pobawią od sąsiadów czy coś. Tam jest bardziej zżyte i bardziej jesteśmy tak jak do rodziny by się, wiesz. Ale to jest tylko dlatego, że to jest gated community. Jakby to nie było gated,
to by było podobnie, bo mi się wydaje, osiedla wszędzie podobnie funkcjonują. Chcesz mieć dobre stosunki z sąsiadami, ale nie chcesz też być nachalny, także to w pewnym sensie to tak jest, też by było takie bardziej naskórkowym, powiedział. Tu w związku z tym, że to jest takie close, te community jest niezbyt duże i się często spotykamy nieformalnie na jakieś party i tak dalej, także te stosunki są dużo takie bardziej mocniej zacieśnione, można powiedzieć. Nie? Ale wiesz co, tutaj Norbert, akurat mam trochę inną opinię na ten temat, ponieważ jest tak, że myśmy akurat nigdy nie mieszkali w Kanadzie w gated community. Mi się wydaje, że nawet jak są te gated community w Kanadzie, to one nie są takie jak tutaj. A dlaczego nie są? Dlatego, ponieważ tutaj ludzie mają czas. Tutaj większość osób przyjeżdża nie do pracy, tylko oni tutaj przyjeżdżają na wakacje. I nagle się okazuje, że jak ja mam wyjść i przejść tutaj 5 minut gdzieś tam na plażę, to ja muszę z 4 osobami pogadać przy okazji i mi to zajmuje 25 minut, no bo każdy ma bardzo dużo czasu. W Kanadzie nigdy tego nie było. Każdy gdzieś gonił do pracy albo nawet już jak potem przeszedł na emeryturę, to jednak całe życie już przystosował się do czegoś innego. I teraz mam jeszcze akurat takie pytanie. Czy na przykład jak wybieraliście Panamę, to wtedy akurat był wasz tutaj znajomy, ale czy braliście jeszcze jakieś inne kraje pod uwagę tutaj z tego regionu? W tamtym momencie, na tamtym szczeblu, tośmy tylko widzieli Panamę i to się potwierdziło, jakśmy właśnie ten pierwszy nasz dom budowali, że to jest dobry wybór. I to jużśmy słyszeli od innych nawet ludzi, i to było tak przypadkowo w czasie lotów nawet do Panamy. Że nam się udało. No aleśmy to słyszeli od innych ludzi nawet, co potwierdzali to, jakśmy lecieli do Panamy, tym samym powiedzmy lotem i mówią, a gdzie lecicie do Panamy, a gdzie mieszkacie? Mówią, w Anton, dom mamy, a tam ktoś inny mówi, że ma apartment albo kondominium i wszyscy byli zadowoleni, także to się potwierdzało jeszcze na początku lat, powiedzmy, 2010-2011, że ten wybór był dobry. Mimo żeśmy tam jeszcze nie wprowadzili, bo jeszcze pracowali, ale dom już żeśmy mieli. Tak. Ale jeździliśmy właściwie prawie co roku. Na wakacje. Ale w resort żeśmy byli, bo na 2 tygodnie nie miało sensu domu otwierać. No i w tym czasie, jak tam była możliwość, tośmy zaglądali właśnie do tych naszych gated community i z kim się dało, tośmy tam rozmawiali, tak żeby jakoś te stosunki, żeby budować jakieś, poznać ludzi w ogóle, nie? To można powiedzieć. Ale to w takim razie wam udało się. Myśmy robili to w taki sposób, że myśmy analizowali wszystkie kraje, wszystkie plusy, minusy, który to kontynent pod uwagę wziąć, jaka jest tam służba zdrowia, jaka jest infrastruktura, a wyście się spytali znajomego i powiedział wam, żeby tutaj przyjechać. No to jest trochę nie fair. Nie spytaliśmy znajomego. To nawet tak nie było, tylko żeśmy się dowiedzieli i ta osoba nam powiedziała, że... Ale myśmy z drugiej strony, to już żeśmy przez jakiś czas szukali miejsca, gdzie byśmy chcieli na emeryturę, jak wspomnieliśmy Florydę czy coś. Także w jaki sposób coś już żeśmy mieli wgląd na to, ale rzeczywiście mieliśmy dużo szczęścia, że tam... I trochę nas przerażały jeden fakt, cośmy się dowiedzieli. Amerykanie jednak taksują nas mocno, szczególnie Kanadyjczyków, to chyba o tym słyszałeś. Jakbyś kupił dom na Florydzie, to byś zapłacił za to, nie tylko za dom, ale byś musiał taksy płacić, property taxes. I to całkiem sporo. Drugi fakt, tośmy że o tym mówili, to właśnie jest kwestia huraganów, prawda? Także tośmy o tym też wiedzieli iśmy starali się tego uniknąć. Jeśmy się dowiedzieli, że Panama tego nie ma, to tym bardziej to jakby pogłębiło to ten fakt, żeśmy to jednak ten wybór był trafny. Teraz może trochę inaczej patrzymy, bo zaczęliśmy z Panamy już wyjeżdżać do południowej Ameryki. Argentyna nam się podoba, nie podoba nam się ich sytuacja ekonomiczna, ale miejsca tam są super. Patagonia, same Buenos Aires, także jest o czym pomyśleć nawet teraz. Nie? Ale jest coś takiego, że na ogół osoby czują się komfortowo tam, gdzie były i zwłaszcza jak to jest ten sam język, prawda, to Kanadyjczycy zawsze czują się bardzo komfortowo, jak jadą do Stanów. Amerykanie znowu, Kanada jest ok, ten sam język, ale nagle ktoś wyskoczy z czymś takim jak wy, gdzie się w ogóle mówi w jakimś innym języku, w ogóle jest to na innym kontynencie, no to z jakimi opiniami takimi dziwnymi spotykaliście się od strony może waszej rodziny czy waszych znajomych? Właściwie rodzina
Rodzina, Tak, wszyscy byli zadowoleni, będziemy Rodzina- mieli gdzie jechać. rodzina zaakceptowała, większość naszych znajomych zaakceptowało. Byli tacy, co nie byli może zadowoleni z tego wyboru, bo oni by tego nie zrobili, ale to są ludzie, którzy nigdzie nie pojadą, prawda? To także to nie ma się czego było tu dziwić nawet. Ale jakbyście mieli na przykład komuś zareklamować Panamę, ale w taki bardzo krótki, zwięzły sposób w postaci kilku zdań, co jest akurat takim plusem Panamy w porównaniu z Kanadą czy z Polską? Pogoda, miejscowa ludność. Piękne okolice, tak jak żeśmy mówili, na plaży jeździmy, ale tak samo jest w okolicy pełno wodospadów. Możesz w góry pójść w ciągu pół godziny, El Valle, także jest tyle możliwości. Piękna przyroda, No już też o ludziach wspomniałem, ludzie że miejscowa ludność bardzo jest taka... i opieka lekarska w porównaniu z kanadyjską Zaczyna być... to wygrywa. My tu jesteśmy 2 lata w Ottawie, do tej pory nie możemy lekarzy dostać, wyobraź sobie. Nie? To jest śmiechu warte. No ale to jest smutne. Jedziemy do Panamy. No i tam się leczymy, no to jest smutne. No, ale nie tak, leczymy. ale faktem jest, że w Kanadzie wiele rzeczy brakuje. Nawet tam się narzekało, bo w Panamie może drogi nie takie, ale w Kanadzie też nie ma wszystkiego, wiesz, perfekt. Także jak tak spojrzysz, to Panama zaczyna wyglądać coraz bardziej atrakcyjnie. Nie? I tutaj akurat wspomnę jeszcze coś takiego, ponieważ wy mieszkacie bardzo blisko El Valle. El Valle de Antón, a wasze miasto się nazywa Antón, no to jest w sumie gdzieś tak pół godziny drogi i akurat El Valle jest to właściwie taka dolina, jest to taki olbrzymi krater wulkanu, który ma może ze 20 kilometrów, i tam, nie wiem czy to jest prawda, bo aż mi się nie chciało wierzyć jak to czytałem, tam na przykład jest taka duża różnorodność środowiska, że tam ilość ptaków jest taka jak w obu krajach Ameryki Północnej i w Kanadzie i w Stanach razem. No to tylko na tych 20 kilometrach jest więcej gatunków ptaków niż akurat tutaj w tych 2 krajach razem wziętych. No myśmy też o tym czytali właśnie, że Panama jest najbardziej rozmaicona, jeśli chodzi o gatunki ptaków. Jak ty mówisz, wziąć razem do kupy i południową i północną Amerykę, Panama bije. Z tego, co powiedzieliście, to wygląda, że Panama tak naprawdę ładnie wygląda i tutaj, prawda, macie dom i sobie wybudowaliście tutaj zmiany, bardzo szybko, gładko to poszło, wszystko na czas, ale no to w takim razie ktoś by jednak bardzo, bardzo chciał się czy z Polski, czy z Kanady tutaj przenieść, ale wiadomo, że to jednak nie są tylko same plusy. No to teraz może trochę, żeby to zbalansować, jakie są minusy, jaka by była przestroga, jaka wasza sugestia by tutaj była? No jest, wiesz, cały czas to jest niby kraj trzeciego świata, jest dużo biedy. No, nas to nie dotyczy, ale widzisz tych ludzi naokoło, wiesz, co się niezbyt im się powodzi. Jest dużo korupcji, to też typowe jak te środkowoamerykańskie czy te wszystkie latino country to mają. Biurokracja jest też niesamowita. To jest takie trochę po hiszpańsku. Jest, wiesz, szef i szefa jest szef, także te całą piramidę masz tego tak zwanego kierownictwa. Ciężko coś przeprowadzić. Panamskie linie lotnicze nazywają się Copa Airlines i akurat tego być może nie słyszeliście, ponieważ ostatnio był ranking 15 najlepszych linii lotniczych na świecie i co było szokujące, tylko jedna z tych 15 linii lotniczych była na półkuli zachodniej. Ani kanadyjskie się nie załapały, ani żadne amerykańskie linie lotnicze i właściwie z półkuli zachodniej tylko była jedna, Copa Airlines. No ja nawet nie wiedziałem. Ale jeśli chodzi o amerykańskie linie, wcale bym nie był zdziwiony, czy kanadyjskie. Nie są takie dobre, jakby się wydawało. Jakie macie plany na następne 5 lat? Nadal będziecie to miejsce tutaj trzymali, nadal będziecie przylatywali do Panamy, czy może myślicie o tym, żeby gdzieś sobie skoczyć dalej? No właśnie te plany to by były związane z wycieczkami, z poznawaniem właśnie Ameryki Łacińskiej, czy to Ameryka Środkowa. Ma coś do pokazania, ale to jest w sumie takie podobne, nawet do Kostaryki by się pojechało, to jest bardzo podobnie. Ale byliśmy już w Kolumbii, byliśmy w Chile, byliśmy w Urugwaju i w Argentynie. No ale Norbert, wspominałeś o czymś takim, o planach przeniesienia się do Ekwadoru. Jak to z tym było? To było, no niby ten twój rozmówca tak zachęcił nas. No ale to wiesz, to jest tylko taka na zasadzie, pierwsza było pojechać, zobaczyć jak to wygląda. Tośmy z Iwoną rozmawiali. Prawdopodobnie by się związało to
z tym, żeby trzeba było wynająć na parę miesięcy jakąś tam apartment czy coś takiego. To było tak naprawdę super, żeby się tam przenieść. Nie. Ale chyba raczej nie, bo jednak wiesz, to sam wiesz, czym się wiąże sama formalność załatwiania, wiesz, tej rezydencji w Panamie. Iwona, jest tak, że opinię Norberta na ten temat trochę mniej więcej znam, ale jakbyś na przykład musiała wybrać zamiast Panamy, Panama skreślona akurat i na przykład chcecie mieć takie fajne miejsce gdzieś tutaj, akurat gdzie jest ciepło w Ameryce Łacińskiej, to jaki byś wybrała kraj? No, w tej chwili to nawet nie mam wystarczająco informacji. Jak żeśmy powiedzieli, Argentyna nam się bardzo podobała, ale wiemy, że tam jest bardzo dużo problemów ekonomicznych i nie wiadomo, jak to pójdzie. Także to by było, wiesz. Ja zresztą nie byłam tą osobą, która sprawdzała różne inne możliwości, raczej Norbert patrzył, Urugwaj, jakieś tam inne. Już żeśmy się z tego wyleczyli, także Panama wygląda coraz lepiej. Jeśli można by się było spytać, jeśli to nie jest nic takiego prywatnego, jakie były koszty na przykład wybudowania takiego domu, jak on jest duży i ile musieliście za to zapłacić? No w tym czasie, jak myśmy kupowali, to jeszcze ceny były dużo niższe. Podstawowa cena była gdzieś około 70 000 za dom. Z 3 sypialniami, dwie łazienki, kuchnia połączona razem z takim zwanym salonką, czy można powiedzieć living room i działka. To była działka Tarazo jeszcze ja. Także miejsce pod dachem to jest około 16 600 kwadratowych fitów. Nie wiem, nigdy na metry tego nie zrobiłem konwersji. No i działka, które najmniejsze to były 20 na 20 metry, nasza jest trochę większa, to jest 20 na 40. Wystarczająco, że jeżeli ktoś by chciał zbudować basen, to można było, ale w tym social area to gdzie jest dla tej community, jest duży basen, więc nie ma potrzeby, żeby samemu się tym zajmować. Z basenem jest problem, szczególnie jak się wjeżdża na pół roku, wiesz, musisz wodę spuścić, tam ci mogą jakieś zwierzaki się dostać, także to jest dobre dla tych, co tam są full time cały czas, to jest jak najbardziej, ale dla nas, co jesteśmy tylko jedną nogą tam, a nie dwoma, także to nie chodzi o rachubę. Ale jakie te koszty by były dzisiaj, na dzisiaj? No na dzisiaj to musisz dodać gdzieś ponad 100 000, taki podstawowy, gdzieś 120, 130, zależy też od wielkości domu i wielkości działki, prawda? To znaczy te 120, 130 to trzeba dodać do waszych kosztów, to jaki jest? Nie. No, 120 000 byś już miał dom, powiedzmy taki. Taki sam powiedzmy. Taki sam powiedzmy jak my mamy. Czyli było 70, jest 120. No, nasz więcej kosztował 70, byśmy dodali te ekstra, ale teraz to jak gdybyś budował taki podobny dom, to gdzieś 120, 130 000 musisz liczyć. Nie? Ale jakie są na przykład opłaty, jeśli chodzi o tą community? Jest tam jakaś, prawda, brama, jest tam jakieś security, jeszcze jak wspominaliście basen, ktoś musi dbać o ten basen, tam macie bardzo ładną drogę zrobioną. Ile musicie miesięcznie płacić za to wszystko? Byś nie uwierzył? $40, nasz wstyd. Wstyd powiedzieć. No, tak. Wiesz, porównując ile ty płacisz i na przykład inni znajomi, co mieszkają w tych kondominiach, to jest trywialna suma. Ale właśnie ja dlatego chciałam na ten temat zwrócić uwagę, dlatego że to jest $40 za to, że oni dbają naokoło basenu, czyszczą te odpływy, wszystko jest zewnętrzne. My musimy dbać o nasz dom sami, ale jeżeli byśmy chcieli dołożyć tyle samo, co przeciętnie kosztuje w kondominium, to już byśmy nie musieli nic zrobić, bo jak ogrodnika żeśmy mieli, przychodził codziennie albo co drugi dzień, podlewał, wszystko pielił i tak dalej, to było $30 na miesiąc.
Także, że wiesz, Byśmy takie pieniądze zapłacili, jak ty płacisz, to prawdopodobnie byśmy mieli chyba... to by jeszcze nas nosili. To jeszcze chyba by nas nosili w lektyce. Także, to naprawdę, także... Finansowo jest dużo opłaty lepiej. są mniejsze. Ale liczysz teraz z kolei naprawy, to musisz sam zrobić. Usprawnienia musisz sam. W kondominium to masz to ograniczone. Jakie możesz zrobić usprawnienie powiedzmy w swoim kondominium? Nie za duże, ale jak masz działkę, jakieś drzewo posadzić, czy coś trzeba zrobić, altankę chcesz zbudować, tak zwaną kabanię, to kosztują pieniądze, czy tak zwane depozyto, tam gdzie magazynek, gdzie możesz trzymać, wiesz, narzędzia, albo nawet ten, jak to się nazywa, generator, bo to z prądem też są problemy, to musisz, na takie rzeczy to właśnie na to idą te pieniądze, żeby utrzymać dom, żeby jakieś usprawnienia robić, czy naprawy. Nie? Ale bez problemu możemy znaleźć specjalistów, którzy to zrobią, więc to nie jest, że sami to robimy. Ale czy wasze community to macie na przykład jakiś jeden duży generator, czy każdy musi mieć swój? Jak to wygląda? Każdy ma swój generator, znaczy nie każdy, ci co chcą, bo tam chyba co 5. dom ma, nawet nie, chyba co 7 bym powiedział. Teraz więcej. Może teraz więcej ma, ale na początku to prawie nikt nie miał. Ale wy przylatujecie w sumie na pół roku, tak, co roku, ale na pół roku tylko i potem znowu pół roku was nie ma, no to w takim razie opłaca się wam trzymać tutaj generator i instalować? No pewnie, że Gdzie? Tam w Panamie? Oczywiście Panamie. się opłaca. To są niskie koszty, to jest około $1000 za generator i powiedzmy drugie tyle, jeśli byś wziął drogiego elektryka, no może nawet i nie tyle, no powiedzmy $700 za podłączenie do prądu. No ja akurat tutaj słyszałem o dużo wyższych kwotach, że to dochodzi nawet do $4000 i właśnie tak zastanawiałem się, no ma to sens oczywiście, jak osoby tutaj mieszkają, bo ja chciałbym słuchaczom wytłumaczyć, to jest bardzo ważne, ponieważ nie ma sensu polegać na tej sieci elektrycznej rządowej, bo to za bardzo nie działa, to 2-3 razy w tygodniu traci się elektryczność, a niektórzy akurat jak mieszkają na stałe i muszą pracować, no to nie ma takiej opcji, że można na przykład nie mieć elektryczności przez jakiś czas i zawsze zastanawiam się, jak to jest, jak na przykład ktoś przylatuje tylko na pół roku, no to wtedy warto czy nie warto, no to wtedy są inne opcje, a poza tym inna sprawa, jak ktoś na przykład musi pracować, a ktoś inny jest na przykład emerytem, to wtedy akurat znaczenie może ma trochę mniejsze, ale jak na przykład trzeba przepracować solidne 8-10 godzin dziennie, no to i to na internecie, no to nie ma akurat tutaj wyjścia za bardzo. No my do tej pory nie mieliśmy w sumie potrzeby, żeby instalować. My rozważamy to teraz, ale nie mieliśmy potrzeby, żeby instalować, bo nawet jeżeli nie było prądu, to żeśmy wsiadali do samochodu i jechaliśmy na plażę. A co ci dodam, Marek, tutaj ty jeszcze w tych czasach nie byłeś, to było 15 lat temu, te problemy z prądem były dużo gorsze jak teraz. Oni wyłączali parę razy dziennie. Także jest duża poprawa. To nie jest to, co było parę lat temu. No, to już dużo lepiej jest teraz. Tutaj u nas akurat, wiesz co, w tym roku, tylko wiesz, to nie jest Anton, to myśmy mieli najgorszy rok chyba w historii. Jeszcze w ciągu tych 9 lat nie wyłączali tak często. Tylko wiesz, mamy generatory, to nie dotyczy nas. Dla pocieszenia, Marek, taki generator, tu miałeś 4000. Zgadnij, ile my tu płacimy za generator tu w Kanadzie. Żebyś nie uwierzył nawet. Nie mam pojęcia ile. 10 tysięcy z tak zwanym transfer switch i podłączenie 7, także razem 17 tysięcy. To ta przyjemność kosztuje. No to z tego jest taki morał akurat, Norbert, że 4 generatory już dom sobie możesz kupić w Panamie za tą samą cenę. Panama staje się coraz lepsza i ostatnio łapiemy się na czymś takim, że na przykład coś kupujemy na Amazonie, no bo oczywiście tutaj wiadomo tego nie będzie, po czym jedziemy tutaj do sklepu, patrzymy, no wisi na ścianie i to dużo taniej niż myśmy kupili na Amazonie i zapłacili za przesyłkę jeszcze. Stąd też zaopatrzenie to jest dużo lepsze, ale jak kiedyś trafiliśmy na dołek, akurat było tak, że kiedyś jeszcze przewieźliśmy ekspresy do kawy z Kanady. Było tak, że najpierw jeden, potem drugi, no ale potem upłynęło już te 7 lat, no to trzeba było kupić nowy. I było tak, że pojechaliśmy do Panama City, do takiego największego shopping malla, żeby właśnie mieć jak największy wybór. I był wybór 2. Ale i fajnie było z ceną, więc
dopytaliśmy się, po ile one są i takie one dosyć drogie były, ale kobitka nam mówi, słuchajcie, ale ja tutaj mam przecenę, to kosztowało $1600, ale dzisiaj mamy na przecenie za 1200. Więc kupiliśmy ten za 1200, oczywiście cieszymy się, jak nie wiem, no popatrz, no mamy taki drogi ekspres do kawy i ta kawa od razu lepiej smakuje, bo to ten oryginalnie za 1600 i przeglądarka zapamiętała, co ja szukałem i pokazała mi to na polskiej stronie, dokładnie taki sam model, dokładnie. To było Longi, firma włoska i było tak, że no to kliknąłem na tym i patrzę, ile to jest w złotówkach, przeliczyłem na dolary, wyszło $400. Ja zapłaciłem 1200 po przecenie. To akurat był wtedy dołek, teraz już jest trochę lepiej. Skoro macie 2 miejsca, to jedno stoi przez pół roku puste. Czy macie jakieś osoby, które to wam doglądają? Nie ma z tym żadnych problemów? To jeśli chodzi o Panamę, to mamy znajomą, kobieta z Panamy, tam urodzona, sąsiadka, zajmuje się, ma klucze, co od czasu do czasu przychodzi przez dom, zajmuje się zielenią, podlewa, jak jest ten teraz okres suszy, nie ma za dużo deszczy, także ona Sprawdza AC. sprawdza, czy air conditioning chodzi 2 razy na miesiąc, włącza wszystkie ten air conditioning, żeby przez parę minut chodziły. Także tu z tej strony panameńskiej to mamy tak załatwione, a ze strony kanadyjskiej to syn tutaj mieszka też w Ottawie, także on tu ma klucze, ma dojście i... Ale wspomniałeś coś takiego, Norbert, że jak tutaj jesteście w Panamie, to na przykład jest duże przebicie, jeśli chodzi o usługi stomatologiczne, prawda? Czy na przykład jeszcze, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to wykorzystujecie ten tutaj przylot do Panamy? Oczywiście, oczywiście. Tutaj ja pamiętam, żeśmy 2 razy, 3 razy byli na czyszczeniu zębów, co nas kosztowało dyli, za przeproszenie. W porównaniu z tym, co $30, to byś zapłacił 200. No o tym mówiłeś, ale oprócz tego jeszcze coś takiego? Przede wszystkim co my tutaj mamy problem z dostępem do lekarzy, czyli tam sam wiesz, że możesz pójść do lekarza do kliniki, i nawet jeżeli musisz jakieś specjalistyczne, to kosztuje cię nie za dużo i czekasz 2-3 dni, jeżeli by było coś bardziej specjalistycznego. Tu w Kanadzie może czekasz pół roku, jeżeli się w ogóle dostaniesz. Słuchaj, tak? 2 lata temuśmy się przeprowadzili do Ottawy. Do tej pory nie mamy swojego lekarza. Nasz lekarz jest cały czas w Brampton. Telefonicznie załatwiamy skierowanie na badanie krwi, na jakieś tam lekarstwo potrzeba. Tu nie dostaniesz, a żeby dostać, to musisz pierw tego lekarza, co masz, to musisz go skancelować i wtedy szukasz nowego. Jak dostaniesz go, będziesz na tyle, będziesz miał szczęście, dostaniesz w ciągu 5 lat. OHIP jest beznadziejny. OHIP to jeżeli cię, wiesz, jak coś się stanie i cię z ulicy zeskrobią, to wtedy pewnie się tobie zajmą. Ale jeżeli... No chyba, że imigrantem jesteś świeżym, to wtedy tak. To już zapomnieliśmy, jest. Jak emigrantem, wyrzucić paszporty i przyjść przez granicę, wtedy jest nielegalnie, to wtedy dostaniesz. System ten leczniczy tu nie jest najlepszy. Chyba pamiętasz sam z Kanady, to może w tym czasie, co wyjeżdżałeś, nie było jeszcze tak źle, ale teraz jest coraz gorzej, to wszyscy odczuwają. Ale też kiedyś byliśmy z Norbertem, co to miałeś wtedy z plecami, 9 godzin. Żeśmy wrócili do domu chyba gdzieś koło 4 nad ranem. I to było na pogotowiu, ja? Ja, na pogotowiu. Także wiesz, to jest beznadziejne. Nie ma co. Jak najbardziej bym polecał. Takiej usługi to na pewno nawet byśmy to w Ottawie nie mieli. No. Już nie mówiąc o dentystycznej, to by dużo więcej kosztowała. Nie? I teraz zadam ostatnie pytanie, ale zanim je zadam, to będę musiał trochę tutaj wytłumaczyć. W Kanadzie wprowadzili ostatnio dodatkowy podatek od pustostanów. To znaczy, jak ktoś wyjeżdża na dłużej, to musi płacić dodatkowo za to, że jego dom, mieszkanie stoi puste. I teraz podwyższają to w ogóle z 1% wartości domu do 3%, więc to bardzo dużo. Nie pamiętam, od ilu miesięcy niemieszkania liczą się te kary, czy od pół roku, może trochę mniej. Zawsze było to tak samo jak na całym świecie. Twój dom, twoja sprawa. Teraz już się to zmieniło. Czy będziecie musieli wprowadzać jakieś zmiany w swojej rutynie corocznej przeprowadzki do Panamy właśnie ze względu na to nowe prawo w Kanadzie? Musimy i tak być,
bo to jest 180 dni plus 1 czy coś takiego, czyli to się pokrywa z tym, co OHIP jest. Więc po raz pierwszy musieliśmy to wypełnić w zeszłym roku i to chodzi właśnie, czy jest niezamieszkałe więcej niż 181 czy coś takiego. Tak żeśmy wymienili wypełnili i koniec. Znaczy pytanie było takie z rządu, że jak nie wypełnisz, to znaczy się zgadzasz z tym, że twoje mieszkanie jest vacant, stoi puste i może być, i wtedy byś musiał płacić ten 1%. No i właśnie o to chodzi, że teraz skoro to ma skoczyć do 3%, jest to, wyobraźcie sobie, że to jest więcej w sumie niż płacicie rocznego property tax. No, property tax już jest wysoki, a teraz nagle jeszcze będziecie musieli karę płacić. I jest tak, że mało który kraj na świecie ma takie restrykcje. No to wiem, że Hiszpania coś takiego ostatnio nawet wprowadziła, ale tak no to Polacy z tym nie mają żadnego problemu. W innych krajach akurat tego problemu nie ma, tam jest dużo łatwiej, a w Kanadzie tak od jednej restrykcji do drugiej, do trzeciej. I nawet ostatnio coś takiego słyszałem, że kobitka jakaś wylądowała w szpitalu. Oczywiście ostatnią rzeczą, jak się wyląduje w szpitalu, no to jest, no to ja się teraz będę musiał martwić, żeby jeszcze jakieś tam podanie do rządu zgłosić. Oczywiście potem wróciła po kilku miesiącach, to było chyba więcej niż pół roku, już kara, trzeba płacić tam, nie wiem, kilkanaście tysięcy dolarów kary. My dobrze wiemy, Kanada jest bardzo hojnym krajem, my kupę pieniędzy wysyłamy poza granicę kraju. Ile do Ukrainy poszło, to już nawet nie chcemy o tym mówić, teraz idzie do Izraela i będzie do Palestyny. Te pieniądze idą out, nic nie przychodzi stąd. To w końcu nie jest taki liczebnie, znaczy to jest wielki, znaczy terytorialnie to jest potężny kraj, ale ma tylko 37 milionów ludzi. Tych pieniędzy nie ma skąd wziąć, jak w Stanach jest masa ludzi, to ich trochę otaksuje, że będzie coś mieć. Tutaj to muszą masywnie taksować ludzi, żeby coś... I to robią. No i to robią. I masz, carbon tax jest tylko w jednym kraju na świecie, to jest tylko w Kanadzie. W żadnym kraju tego nie masz. No ale Norbert, nie narzekaj, no bo cały świat potrzebuje Kanady. Dlatego... O, na pewno. Ukraina bardzo się cieszy. Norbert, Iwona, w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia w Panamie i trzymajcie się. No, także do zobaczenia. Pozdrowienia dla małżonki.